Dzisiaj auto tak wyjątkowe i tak wybitne stylistycznie, że 1 marca 2017 roku miało swoją premierę w London Design Muzeum. I tak naprawdę po tych prawie 7 latach mogłoby nadal w tym muzeum stać jako po prostu przepiękny eksponat. Pytanie, czy przepiękny znaczy też praktyczny, dobry i niezawodny. Przed Państwem Range Rover Velar i Piotr Adamczyk oczywiście. No i mamy naszego brytyjskiego arystokratę. Dzień To dobry. chyba nie ja. Nie, na pewno Cześć, nie dzień ty. dobry. 2017 rok i auto stylistycznie wcale moim zdaniem się nie zestarzało, wręcz przeciwnie, wygląda ciągle rewelacyjnie. Te wszystkie płaskie powierzchnie, bez zbędnych przetłoczeń, bez jakichś załamań, tylko gładziutko, opływowo, wąskie reflektory. Wtedy po raz pierwszy chowane klameczki działały zawsze jak trzeba? Działały, choć są przypadki, że się potrafią przywiesić, nie otworzyć, ale to raczej chyba bym powiedział z racji tego, że jest może jakiś mróz, woda się gdzieś dostała i potrafią się przyblokować, ale jest oczywiście możliwość dostępu, jakby się popsuła. Zobacz, wciskasz w ten sposób klamkę, Tu i otwierasz i tu wkładasz sobie kluczyk, otwierasz manualnie. Okej. I z tyłu też ten samochód zawsze mi się najbardziej z tyłu podobał, bo po pierwsze spoilerek, który tutaj miał wloty już, żeby aerodynamikę poprawić, po drugie wycieraczka dla poprawy też aerodynamiki i stylistyki ukryta tutaj pod tym spoilerem. Tu znowu czysto, żadnych załamań, żadnych niepotrzebnych dodatków i akcesoriów i skromny tutaj wydech z prawdziwymi wylotami, tylko rura jest tam ukryta, natomiast to nie jest plastik, tylko jest jeszcze prawdziwe. Super! I po faceliftingu, które miało to auto kilka lat temu, niewiele się stylistycznie zmieniło i moim zdaniem tych zmian stylistycznych wcale nie potrzebował. Nasza wersja? Przeczytaj. To jest D300 HSE, to jest najmocniejszy diesel w ofercie Range'a. Znaczy Land Rover. To była jeszcze V6 wtedy? Tak, to była jeszcze V6, bo po lifcie zmienili to i w ogóle ten silnik to jest w ogóle koncernu PSA, z połączeniem koncernu PSA. Natomiast po lifcie zmienili to na rzędową 3-litrówkę rzędówkę. A otwórz Nie. drzwi po to, żebym ja mógł otworzyć maskę, gdyż teraz zajmiemy się silnikiem, bo moim zdaniem to jest najciekawsza część taka mechaniczna tego samochodu, bo silniki Range'a, silniki Land Rovera i silniki Jaguara, bo to jest tak naprawdę jeden koncern, nigdy nie miały jakiejś dobrej opinii. Ten 3-litrowy powiedz mi, ta 3-litrowa V6 tutaj, która była zrobiona razem z koncernem PSA, jakie ona ma bolączki? W naszym przypadku mamy 7-letnie auto, bo z początku produkcji 2017 roku Tak. i spory już przebieg, bo 170 000 kilometrów. 170 000. Jeżeli samochód jest serwisowany i skracamy tutaj serwisy olejowe, to co zawsze powtarzamy, tak? Bo w tym przypadku tego silnika to jest 26 000 kilometrów pierwsza wymiana oleju. Tak sobie serwis życzy. No, trochę głupoty, To jest prawda? dziwna liczba, nie 25, nie 20, Dlaczego nie 30, pełna, nie? tylko Taka 26. 26. Dobrze, nie 26 842. To jeżeli tutaj jest zmieniany ten olej silnikowy w połowie, czyli powiedzmy tam po 10, po 15 tysiącach, to tu się nic nie dzieje, tak? I w tym akurat egzemplarzu nie było jakichś takich, nie wiadomo, jakichś usterek, tak? Natomiast co do tego konkretnego silnika, jest kilka bolączek w postaci takich, że na przykład są kolektory ssące tutaj zintegrowane z deklem zaworowym. One lubią sobie strzelić, więc tu już jest niestety koszt, bo nie wymienię samego kolektora, tylko razem z całym deklem zaworowym. To jest koszt około 5000 zł. Tak? Okej, w ASO rozumiem, W tak? ASO. Okej. A są zamienniki dostępne? Z tego co mi wiadomo nie są dostępne, no bo to jest rzecz taka nietypowa, nie? Jeżeli chodzi o filtry, jakieś klocki i tak dalej, możesz, tu jest mnogość części, bo jeżeli chodzi o silnik, to one pasują do Citroena, czy do jakiegoś tam czy do Jaguara, bo to jest podobne auto, tak? Potrafią się odkształcić przepustnice, bo ona też jest plastikowa. Od temperatury, która tutaj panuje, potrafi się odkształcić przepustnica. No i są też takie przypadki, no już skrajne, że potrafi pęknąć wał korbowy. Tak, to już niestety są takie przypadki, lub też wyjść korba bokiem. Niestety, ale to myślę, że jeżeli chodzi o pęknięcie wału, to nie jest wada tego interwału olejowego, no bo to już jest pewnie wada konstrukcyjna, że wał pęka, no bo to nie jest normalne, żeby wał pękł w samochodzie, prawda? No chyba, że jest obciążony mocno i takie rzeczy się dzieją. Natomiast jeżeli chodzi o korby, no to przypuszczam, że to myślę, że jest problem przeciągnięcia tych interwałów serwisowych, nie? Im rzadziej wymieniasz olej. Często?
Czasami są To jest przypadki... łańcuch? Tak, tu To jest jest łańcuch, tu jest łańcuch. Są przypadki i... Tylko nie są to jakoś takie nasilone. Okej. W tych innych wersjach modelowych, ale to o tym później porozmawiamy, to tam się zdarzają. Tam się zdarza. Tak. Jeżeli chodzi o wymianę, o taką czystą eksploatację, czyli wymiany filtrów, oleju i tak dalej, drogo? Tak jak Ci powiedziałem, to są części kompatybilne z grupą PSA. Więc jest tanio, Filtr tak? oleju to jest jakieś 30, przepraszam, 7 jakoś mega Należy drogi. bać się, bo te samochody już z tego początkowego okresu 2017-2018 rok będą miały te przebiegi rzędu 150-200 tysięcy kilometrów. Bać się ich? Zależy pod takim względem, bo jeżeli chodzi o względem eksploatacyjnym, takich zwykłych wymian serwisowych, czyli jakieś tam filtry, oleje, klocki, tarcze, nie wiem, jakiś wahacz, to nie są drogie części. One, ja bym powiedział, że są porównywalne do części samochodów takich jak, nie wiem, BMK, Mercedes, Audi, no, klasy tak zwanej premium, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o jakieś już sprawy silnikowe, no myślę, że tutaj mogłoby troszeczkę nam po Czyli kieszeni, 150-200 kieszeni mogłoby nam powinniśmy... wyczyścić, nie? Ale rozumiem, że musimy przy tych przebiegach 150-200 przede wszystkim naprawdę mieć dobrze udokumentowaną wcześniejszą Tak. eksploatację auta, że ten Tak. olej był nie co 25-30 tysięcy, tylko co 10-15. Co 10-15. Że wszystko było robione na bieżąco i wtedy możemy ryzykować. 150-200 tysięcy biorę, bo wiem, że samochód ma przeszłość, ale rozumiem, że jeżeli to były auta, które są niepewne, to lepiej omijać, bo może nas narazić na duże koszty. Ja bym się bał. Ale oprócz silnika mamy tutaj potencjalnych kilka innych elementów, które mogą wymagać uwagi, bo tak, no skrzynia biegów to jest ta ZF8 HP i to w tych V6 była ta mocniejsza, 70, więc zakładam, że to jest dożywotnia rzecz w tym samochodzie. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to tutaj range sobie wydłużył troszeczkę, Nie bój się psa. jeżeli chodzi o interwały, bo mówino nam tutaj, że około 7-8 lat bądź 160 tysięcy. BMK, tak, jeżeli pakowane są No do jest ta BMK, sama skrzynia, bo to jest ta sama dokładnie, skrzynia. no, 8 8 HP, one się różnią tylko softem ZF8. zrobionym pod range'a, a tam akurat do BMK. No BMK mówi 80-100 tysięcy, nie? Czy Okej. BMK. Co Twoim ZF. zdaniem? Lepiej to do 80-100 skrócić i mieć święty spokój? Jak najbardziej. A jak z olejami w dyfrach? Mamy napęd stały na 4 koła tutaj. Też bym wymienił olej razem z wymianą skrzyni i nawet bym go skrócił na 60 tysięcy, jeżeli chodzi o przekładnię. Dobrze. I ostatnia rzecz, pneumatyka, bo tutaj już te samochody były z pneumatyką. Były i jeżeli chodzi o inne marki, potrafią się popsuć. Tak, jeżeli chodzi o Range'a, mam informację tą sprawdzoną z ASO. Potrafią się raz na jakiś czas uszkodzić zawory, jeżeli chodzi o przy samym kompresorze, który pompuje i rozdziela po prostu powietrze. A to na droga każdym. zabawa? Nie jest to jakaś droga, skomplikowana zabawa, bo to wymieniasz sam zawór, a nie cały kompresor, z tego co mi wiadomo. No dobrze, to teraz ja trochę poopowiadam Tobie, Pogadaj. bo, Ty lubisz cyferki, to bo opowiadaj też się cyferkach. naumiałem, też się nauczyłem, co prawda w tym celu nie Ale klapy dzwoniłem. nie umiesz otworzyć. Co prawda w tym celu nie dzwoniłem do ASO, tylko w tym celu po prostu wszedłem na Google'a. 673 litry rzekomo. Wówczas jeszcze te diesle nie miały mchewa, w związku z czym nie potrzebowały ani miejsca na bateryjkę, ani na ten mały silniczek elektryczny. Pełnowymiarowe koło, nie pełnowymiarowe, ale duży dojazd, maksymalnie 80 km na godzinę. Nie był używany chyba. To miał tutaj właściciel szczęście. Fajnie, że to się znalazło tutaj, a nie zestaw naprawczy, który przy tak dużych kołach zazwyczaj i tak nie działa, i tak się kończy lawetą, i tak się kończy lawetą. Przy Więc małych kołach też nie zdecydowanie- działa. Ale szybciej zadziała. Jesteś w stanie gdzieś tam jakoś rzeczywiście to przy małym kole zatkać, ale przy takich wielkich klocach To to już jest w wszystko zasadzie zależy niemożliwe. od uszkodzenia opony, bo jak masz oponę przeciętą, to możesz sobie Tak, wszystko to robić i prawda. sobie możesz... Tak. No i co? No dźwigaj no. O Jezu. Gdzieś ty się tak spakował. No i tak. A ja Tej mam- walizki nie włożymy, chyba że złożymy sobie roletę, to może ją położymy. Poczekaj. No i położymy. właśnie pytanie, wiesz, zawsze czy dwie wejdą obok Położymy siebie je. w ten sposób, jak jest roleta. No i wchodzą bez zobacz. najmniejszego problemu i tutaj naprawdę jeszcze jest sporo miejsca, żeby nawet kabinówki umieścić, Tutaj dotkniesz plecaki kapcie. położysz. To jest naprawdę spoko. A jak to sobie wyjmiemy, czyli roletkę, która niestety nie ma miejsca pod podłogą i się też wyjmuje. Weź ty się znasz na Range. A Wy możecie sobie obejrzeć test, jeżeli chcecie, wersji poliftingowej Range Rovera Velara u nas na kanale. Również tutaj jak klikniecie, bo go testowaliśmy. A jak? I patrzaj Pan teraz. I to, co jest istotne, to nawet nie to, że wchodzi Ci tutaj bez problemu trzecia walizka, a są one nadal mniej więcej na równi z oparciami, więc nie wystają ponad nie,
co się spokojnie zamyka, bez najmniejszego problemu, bo widać to tutaj po tym wyprofilowaniu. Więc pomimo tego, że on ma lekką linię coupé, bo on ma ten opadający tył, to tutaj jest bardzo praktycznie, ja tak lubię. Szkoda, że nie ma jednej rzeczy. Ma pneumatykę, a nie ma przycisku tutaj w bagażniku, który by go teraz obniżył i pozwolił ten próg załadunkowy mieć na tyle nisko, że zmniejszyć. łatwiej będzie wrzucić te walizki, bo on też nie jest płaski, tylko tu jeszcze dodatkowo ma No i zagłębienie. przez to jest pewnie porysowany próg, bo jak masz wysoko, musisz dźwigać, to niestety to rysujesz. Auto zostało zbudowane dokładnie na tej samej platformie co F-Pace, Jaguar XF i Jaguar XE, ale jest na przykład dłuższe o 7 cm od XF-a. No i jeżeli chodzi, przepraszam, od F-Pace'a. No i na przykład jeżeli chodzi o ilość miejsca na nogi, na same kolana, to z Tobą tam z przodu, powiem Ci, nie masz spektakularnie dużo. Nie mam, ale mam wygodnie, zobacz, mam tutaj taki No masz ruch, wygodnie. wiesz, To tego. ja tutaj powiem Ci, no mógłbym mieć parę centymetrów więcej, bo jak się bym rozsiadł, to nawet będę trzymał te kolana mocno oparte o ten fotel. Natomiast nad głową jest spoko, gdyby nie było szklanego dachu, to miałbym znacznie lepiej. Natomiast zobacz, jak po tym czasie już opadła ta roleta. Ona wisi, nie? Zwisa jak zasłonka, ewidentnie nie jest napięta. Ciekawe, czy można to gdzieś na prowadnicach poprawić. Tutaj, rozumiem, jest jakieś wzmocnienie, to jest takie celowe wybrzuszenie w tym miejscu. Na pewno więcej miałbym tego miejsca tutaj nad głową, jakbyśmy mieli tak. Natomiast nie wiem, czy mogę tu jeszcze pochylić trochę to oparcie, bo ono wydawało mi się pochylać. O, widzicie, jak tutaj Jest wygląda? elektryczne sterowanie. Gdzie elektryczne? Z boku fotela po Twojej prawej Co stronie. ty mówisz? Elektryczne sterowanie tylnej kanapy? Faktycznie. Jeszcze jedzie. Taki przycisk ze starych Fordów, nie? O, zobaczcie, tak wygląda przycisk do pochylania kanapy. Jak w starych Fordach przyciski do otwierania szyb, takie chyba były. To, co jest też fajne, to dzielenie kanapy w proporcjach 40, 20, 40, bo możemy sobie przewieźć dłuższe przedmioty. Zaraz, jak to jest tak? Czy kłamie? No jest tak, tylko jak to się składa teraz tę część tutaj środkową? Tu pewnie jakoś? Czy tu? O, tu jest, w tym miejscu. Proszę bardzo. Tak, i przewozimy dłuższe przedmioty. Jak tak to położymy, to mamy też płaską podłogę. Fajnie można się kimnąć. Z jednej strony, jak na samochód, który ma 170 000 kilometrów i prawie 7 lat, skóra jest w zaskakująco dobrym stanie. Zobaczcie, jak pięknie to było wszystko robione i z jak dobrych materiałów. Tu jest mięciutko, tu jest przyjemnie. Te przeszycia, to nie jest powycierane, nie jest poniszczone. Ta wstaweczka nie jest popękana, tylko ładnie się trzyma. No jeżeli chodzi o jakość utrzymania tego, pomimo czasu i przebiegu, jest naprawdę dobrze. I nawet równie dobrze jest z przodu, chociaż tutaj już jest więcej tych śladów używania. O, takich na przykład jak tutaj na podłokietniku w drzwiach. Niemniej, moim zdaniem jest to do zrobienia i to wcale nie dużym nakładem prac. Nawet fotel, zobaczcie, o tutaj tylko na początku, na tym elemencie jest delikatnie wygnieciony. A bierz się Ale nie rzecz jest pod wysiedziany, uwagę, że wypierdziany. jasna tapicerka skórzana bardzo często widać po niej bardzo duże uszkodzenia, a tutaj nie widać, nie? Dużo bardziej było widać w tym BMW, które testowaliśmy, BMW, X5, które prawda? miało 100 000 przebiegu i było dużo młodsze, bo miało 3 Ale lata, nie? zwróć uwagę jedną, że tamta BMK, jak dotykałeś tą skórę, ona była dużo miększa. Tak, W dużo bardziej miękka. Ta jest tutaj takim- mam wrażenie, że tej skóry jest troszeczkę, wiesz, 2 razy grubsza, wiesz, materiał 2 razy grubszy niż w tamtym samochodzie. Wiesz, to prawda jest też taka z tymi samochodami, że ale z drugiej strony kiedyś jeździło się autem, użytkowało go, a nie się wstawiało go co chwilę do studia detailingowego i I te się- skóry wytrzymywały i świetnie wyglądały, nie? Na kierownicy też pojedyncze uszkodzenia, tutaj troszkę wyślizgana, tutaj uszkodzenie takie drobne materiału. No na pewno studio detailingowe miałoby tutaj co robić, ale dramatu nie ma. Raczej bym powiedział, że jeżeli chodzi o jakość tych materiałów, tu jest naprawdę dobrze. To był pierwszy Range Rover, który wszędzie miał ekrany zamiast fizycznych. Cyfrowe zegary, one były trochę konfigurowalne, teraz wyświetlają Ci na przykład mapę po środku, ale zobacz jak to przycina, widzisz, żadnej płynności to nie ma. 7 lat postępu jednak widać tutaj właśnie głównie w multimediach. Tutaj te multimedia już mają ładne to menu, mi się podoba, ale w wersji po liftingu jest jeszcze ładniejsze. No i ono też jakoś spektakularnie szybkie nie było, bo jednak to trochę czasu zajmuje, zanim to się wszystko przewinie. Natomiast można było sobie kącik ekranu zmieniać, zależnie od tego jak padało światło. Natomiast jak się go ustawiło na przykład w takiej pozycji wygodnej jak dla mnie, teraz go dobrze widzę, Ty też? Tak. Wyłączyło się samochód, to on się chował, ale jak się włączyło, to wracał z powrotem. Więc za to plus.
Ja akurat niektóre rozwiązania w tym ekranie dolnym tutaj do sterowania podstawowymi funkcjami lubiłem. Jak masz klimatyzację, to tutaj sobie oczywiście zmieniasz temperaturę, ale jak naciśniesz pokrętło, to masz na przykład ogrzewanie fotela. I to jest fajne. To samo jeżeli chodzi o pojazd. Tutaj te tryby można było wybrać sobie albo paluchem z tego ekranu dotykowego bezpośrednio, czyli na przykład o taki drogowy albo eko. Ładnie to wygląda. No to w ogóle nie wygląda staro. Jest w miarę intuicyjnie i, Tak. i w miarę fajnie to jeszcze wygląda. I czuć jedynie po czasie działania, że to jest sprzed 7 lat na słabszym procesorze, bo dzisiaj to wszystko działa dużo szybciej, płynniej. Dobra, włączymy sobie tryb Eco, taki komfortowy program, bo jedziemy po dziurach i zobaczymy, jak po 170 000 nie tylko to zawieszenie tutaj działa, weź tak 5 dyszek mu daj. No powiem Ci, we wnętrzu to tylko coś od tego szklanego dachu gdzieś tutaj po środku, a tak to zawieszeniowo super. No bierz to pod uwagę, że mamy tu pneumatykę, także te zawieszenie też... Nim jakoś spektakularnie nie buja, bardzo ładnie wybiera te nierówności, nic nie dobija. Nie czuć tych 170 000 na tym zawieszeniu. Nie czuć ani na zawieszeniu, ani nie czuć na wnętrzu, gdzie czasami już po tym przebiegu, nawet w tej klasie premium, niepokojące odgłosy zaczynają dobiegać z wielu elementów. Tutaj tak jest, ale tylko w przypadku tego szklanego dachu. I to jednak się potwierdza ta reguła, o której już kilkukrotnie słyszałem i której też doświadczyłem, że te szklane dachy są fajne, ale nie fajne. Natomiast jeżeli chodzi o sam silnik, to moim zdaniem optymalne jednostki to były te 6-cylindrowe diesle. One występowały w kilku odmianach mocy chyba, nie? Bo był taki 275, był taki 300. Co ciekawe, był 2-litrowy diesel, nieznacznie słabszy i miał podobne osiągi co ten 6-cylindrowy, tylko inną kulturę pracy. Diesle były dwa dwulitrowe. Jeden był 180 koni, a drugi był 240. 40, a ja mówię Tak. potem o 3-litrowych. Tam też A, był o taki 3-litrowy, diesel tak. 3-litrowy, który mocą był zbliżony do tego 2-litrowego. I co byś wybrał? Jak te 2-litrowe diesle się Nie, sprawdzały? ja tego dwulitrowego to bym żadnego nie wybrał. Czy to byłaby benzyna, czy to diesel, tutaj no nie, i tego bym odradzał. Tak? Jeżeli chodzi Dlaczego? Słuchaj, jeżeli chodzi o dwulitrową benzynę, dosyć częstym przypadkiem i to nawet w niedużych przebiegach pojawiały się problemy z wariatorami faz rozrządu, czyli z tak zwanymi vanosami, jak to każdy nam nazywa, prawda, regulatorami faz rozrządu. No jeżeli je wymieniasz, no to wiadomo, że już wypadałoby wymienić rozrząd, a rozrząd w tym momencie masz z tyłu na ścianie grodziowej, tak jak w BM-kach, czyli trzeba Koszty. rwać, tak? To są koszty i dosyć często się to pojawia w benzynowych. Jeżeli chodzi o silniki dwulitrowe diesla, zwłaszcza te mocniejsze, no to tam już jest niestety litania rzeczy, które się psują w tych A to była silnikach. konstrukcja własna Brytyjczyków? To była konstrukcja własna, natomiast to jest generalnie chyba największą piętą achillesową i to chyba przez ten silnik bym powiedział, że Generalnie całe auto ma złą opinię, auto tak? ma złą opinię i że siedzi w serwisie. Także tego dwulitrowego diesla na pewno bym A co tam się sypało? odradzał. Posłuchaj, przede wszystkim sypały się same silniki. Jeżeli chodzi o osprzęt, no, różnego rodzaju, tak? A remont taki, słuchaj, przede wszystkim w tym silniku interwał, tak jak wspominałem, jest na 26 000 kilometrów. No. Dosyć dużo. W silnikach dwulitrowych producent sobie to zastrzegł na 34. Znowu zobacz, tak Dziwna liczba. taka Z liczba dupy. z dupy, nie? 34 000. I zobacz, mam info od znajomego z serwisu, który mi powiedział, że przy drugim serwisie olejowym, kiedy przyjeżdżał taki samochód na ASO, na serwis, już było słychać silnik, że już jest coś z nim nie halo, Po tak? 70 000 Po 70 000. Wiesz, wymieniłeś raptem 2 razy tylko olej w tym samochodzie, nie? No w zasadzie raz tak naprawdę. No w Bo miałeś zasadzie nowy raz. zalany fabryczny, a potem po Tak. 34 000. Także no wiesz, kolejny jak to raz. ma się nie psuć, tak? Okej. Remont takiego silnika, no masz dwie opcje, no albo kupujesz tak zwany regenerowany, to prawda, no albo kupujesz nowy. Oczywiście mówimy tutaj cały czas o ASO, prawda? Koszt to jest około 100 000 złotych. Okej. No dobrze, a są jeszcze jakieś alternatywy? Słuchaj, jest Bo były też alternatywa. 3-litrowe benzyny. I Były. nawet była 5-litrowa benzyna. Bardzo rzadko spotykana w Bardzo wersji rzadko. Supercharged. Bardzo rzadko spotykana, bardzo fajny silnik, no tylko jest ich mało, więc to trzeba brać pod uwagę. No jeżeli chodzi o gabaryty tego silnika, no to bym powiedział, że w miarę oszczędny, bo nie jest jakimś tam chlorem. No fajne wrażenia z jazdy też ten 5-litrowy silnik daje, tak? Co do 3-litrowego, też nie jest jakąś tam najgorszą opinią, bym powiedział, tutaj ten silnik określany. No wiadomo,
Łukasz, to tak jak zawsze powtarzamy, jak dbasz, tak masz. Jeżeli sobie skrócisz te wszystkie interwały olejowe, wymieniasz go co 15, co 10 tysięcy, robisz go co roku, no to umówmy się, no ten samochód będzie jeździł, prawda? Dlaczego wszystkie diesle, czy to są małe, czy to są duże pojemności, zabijane są te silniki? No przez ekologię, tak? Masz 8-biegową skrzynię biegów, zrzuca Ci przy małej prędkości obrotowej silnika 8 bieg, prawda? No to włączają się wszystkie te No teraz mamy, spali i zobacz, tak ile dalej. mamy 1050 obrotów, a jedziemy ze stałą prędkością. No nie? więc właśnie, więc to dla diesla jest zabójstwo, tak? Wszystkie te cząstki, które się, wiesz, przy spalaniu, zawalają się kolektory ssące, zabijają się DPF-y i tak dalej, to jest zabójstwo. Czyli rozumiem, że warto czasami pojeździć w trybie sport, Jak najbardziej. warto częściej wymienić ten olej, żeby cały czas tę żywotność silnika, rozumiem, przedłużać. Zgadza się. Dobrze, to teraz jeszcze spróbuj wyzerować teraz, proszę Cię, komputer pokładowy, bo ja jestem ciekaw spalania. No kupujesz No też właśnie. diesla po to, pomóc multimedia, bawiłem się, informacje ale- o pojeździe. Pokaż ostrzeżenia ciśnienia. No, proszę Pana. Ale jest ładnie wyciszony, na przykład. To, co lubię właśnie w range'ach, one naprawdę, tutaj nie słyszysz tak dużo tego szumu. Dzisiaj jeszcze potwornie wieje, bo wiatr ma z 70-80 na godzinę, a tu jest naprawdę bardzo przyjemnie w środeczku. No i to jest jeszcze wersja First Edition, więc naprawdę dobrze dopasiona, bo mamy to radio Meridiana, elektrykę foteli, grzane zydle, no nie ma wentylacji, na przykład nie ma masażu, ale już i pneumatyka, i wszystkie multimedia, które być powinny na pokładzie, i nawet zagłóweczek mam tutaj, o taki, wiesz, że mogę sobie go odgiąć. Kurna, panie kochany. Ale nie ma tu za dużo miejsca, wiesz, siedzę tutaj i naprawdę obijam o to nogami, Bo masz fotel ustawiony jeszcze pode mnie. ale więc sobie- nie chcę silnego tam, wiesz, pokiereszować, on siedzi z tyłu. Ja mam dużo miejsca. Tak? O, teraz znacznie lepiej. No i bardzo ładnie, 7,3. Średnia 124 na godzinę. Czyli dodatkowo jest jeszcze ekonomicznie. Nie dość, że całkiem niezły ten silnik z koncernu PSA, to jeszcze naprawdę niewiele pali, bo mamy przecież lochę ważącą ponad 2 tony. Zgadza Nie, bo się. to jest całkiem ciężki samochód. Później zmienili Brawo. tego diesla po lifcie. Narzędową szóstkę. Narzędową No i co szóstkę. właśnie tam jest? Dwuturbinowa jednostka. No, myślę, że tak samo jak i ten 3-litrowy tutaj, ta V-ka. No nie ma jakichś tam dużych problemów. Słuchaj, mam też taką informację, że zdarzały się przypadki tamtych turbin, wiadomo, tych DPF-ów, prawda? No ale to tak jak Ci powiedziałem wcześniej, to wszystko tyczy się tej ekologii i tego spalania. Eksploatacji. Też rodzaju eksploatacji, tak. prawda? Po lifcie także Jak ktoś wprowadzili kupuje tego... takie auto i jedzie tak jak Ty 70 na 90 albo 90 na 120, no to wiadomo, że będzie co 1000 km w serwisie. No więc właśnie. Dobra. Kurna, Mamy. Ja też ready. 6,5 Tak? sekundy. To dana fabryczna. Teraz jest lekko mokro, mamy zimówki, no ale zobaczymy. I 3 nas jest na pokładzie, więc też obciążenie spore. Gotowy? I mamy bardzo bogate wyposażenie, łącznie ze szklanym dachem, więc też jest sporo ciężej. No i Obstawiam prawie- 7 sekund. I prawie cały zbiornik. Jak będzie 7 sekund, to uznam, że to jest dobry wynik. O Jezu, zerwał to się ładnie. Ale aż 4. bieg musi wrzucić, żeby... O kuźwa. 6,5, a my zrobiliśmy 8,6. Ajajajajajaj. Może tam ktoś plakietkę zamienił i to powinno być D250, a nie D300. No 2 sekundy to już jest przepaść względem... To wiesz, to się nie bierze z ruszenia. Słabo. To jest 2,2 sekundy Przypuszczam, że różnicy. będziemy mieć gdzieś tak 7 z hakiem. No No ja o też tą tak sekundę, przypuszczałem. nie? Do 7,5 byłby to wynik akceptowalny. A 8,6 w samochodzie tej klasy takim, czyli zbliżasz się do 9 sekund, no to jak zapakujesz go bagażami, dzieciami i w ogóle i pojedziesz na narty, to będzie bardziej 10 w takim wypadku. Ale on miał też dobre zdolności terenowe, bo on przecież oprócz tej pneumatyki to ma wszystkie te programy, czyli ten Terrain Response. No właśnie, to jest taka rzecz, o której dużo użytkowników zapomina, że ten samochód w terenie się spisuje bardzo dobrze. No właśnie, kupujesz SUV-a, który tak naprawdę jest wymuskany, wygląda elegancko, ma piękną, jasną tapicerkę w środku, wszystkie takie, wiesz, wodotryski, a jednocześnie możesz zabrać go w teren, nie? Tak. Tego już nie musimy nawet Wam udowadniać i pokazywać, bo Range'ów pokazywaliśmy mnóstwo, Velara też dzisiaj Wam pokazałem gdzie, jak nie pamiętacie, to tu sobie kliknijcie, bo Velarem pojechaliśmy też w teren. Bać się w takim razie Range Rovera, Land Rovera, czy się nie bać?
czy dobrze po prostu, bo z naszej dzisiejszej dyskusji, z tego co opowiedziałeś o kwestiach technicznych, mnie wysuwa się taki obraz samochodu, któremu opinie popsuły poprzednie generacje, to jest raz. Samochodów, któremu opinie popsuły niektóre silniki, tak jak te 4-cylindrowe, które się psują. Ale też wynika taki obraz mi się nasuwa samochodu, który jest naprawdę dobry pod warunkiem, że wybierzemy go na przykład z tym silnikiem właśnie, czyli z 3-litrowym dieslem i samochodu, który miał dobrą historię serwisową, czyli o którego ktoś dbał i to częściej niż mówią interwały wpisane w książce serwisowej. Tak. I ja myślę, że tutaj, tak jak powiedziałeś, to ta opinia, wiesz, to się za nim po prostu ciągnie, bo auto jest naprawdę przyjemne, zobacz, no. Nie, jest tak, to ja powiem Ci, nie ma tutaj się czego czepić. Wolałbym mniej niż nie jedno auto premium 7-letnie którejkolwiek z niemieckich marek. Zgadza się. I ja też bym pewnie wybrał, on się jeszcze wizualnie z zewnątrz podoba ten samochód, bo środek to No jest jest śliczny. ale on z zewnątrz jest ładny. ten Dokładnie. samochód. I jest ponadczasowy. Mam wrażenie, że za 7 lat też będzie wyglądał równie dobrze. Myślę, że on się będzie ładnie starzał. No. I nie trzeszczy, i nie puka, i nie stuka, i ma dobre te materiały. Można przymknąć oko na wolno działające multimedia. Natomiast no, najistotniejsze, żeby tu z mechanicznego punktu widzenia nic się naprawdę nie psuło, bo to pociągnie za sobą duże koszty. Czy to będzie w pneumatyce, czy to będzie w silniku, czy to będzie jeszcze w jakimś innym podzespole. A same napędy tutaj, czyli ten napęd na 4 koła, bo tak jak ostatnio pamiętasz, X5 jeździliśmy, już coś tam rzęziło, nie? W tym napędzie. A jak to jest z range'ami? Tu też się nic nie dzieje. No tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli wymieniasz olej tutaj w skrzyni, w przykładni, no to są bezawaryjne rzeczy, tak? Okay. I tak jak skrzynia i napędy, no tutaj się nic nie dzieje. Cenowo, bo sprawdziłem jak to wygląda. Roczniki 2017-18 sprawdzałem, bo to są z tej początkowej fazy produkcji. To takiego z takim dużym przebiegiem można już kupić za 130-140 tysięcy złotych. No to jakaś wyjątkowo atrakcyjna cena, więc to pokazuje, że one naprawdę dużo tracą na wartości, bo nowy taki to z 450 koła trzeba liczyć z tym silnikiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak już przebiegi są niższe i co ciekawe, te auta 7-letnie mają niewielkie przebiegi na tych 6-letnie w tych ogłoszeniach, bo rzędu nawet 80 tysięcy można trafić kilometrów. Są i takie 110, 120, to już jest wydatek od 150 do 180 tysięcy. Są też egzemplarze sprawdzone, z niewielkimi przebiegami, z polskiego salonu, no po prostu wychuchane, wymuskane. I tam być może w nich na przykład częściej były robione przeglądy, no to one kosztują już 200-220 tysięcy złotych. I ja bym pewnie takiego wybrał, który ma mniejszy troszeczkę przebieg, ma pewną historię. I za którego trzeba więcej I zapłacić. troszeczkę więcej za niego zapłacić, ale wtedy wiesz co kupiłeś, wiesz co masz i nie boisz się powiedzmy tej historii, że nie wiesz co z nim było, z tym samochodem, prawda? No i mam też taki, wiesz, taki dysonans poznawczy pod tytułem dzisiaj za 180-200 tysięcy złotych to niewiele możesz kupić nowych, fajnych, luksusowych, dobrych samochodów, Nie. a już tym bardziej 3-litrowego diesla, tak dobrze wyglądającego i z takim wyposażeniem. Tak, to właśnie chciałem powiedzieć, dziękuję. I ja jestem naprawdę zaskoczony paroma rzeczami w tym aucie. I nie wiem, czy po tym, co zobaczyłem dzisiaj i usłyszałem też od Ciebie, to nie ryzykowałbym takiego range'a. Mocne 8, szczerze mówiąc. I ja się tutaj z Tobą zgodzę, też mocno 8. Myślę, że po prostu te samochody skrzywdzili ci, którzy źle je eksploatowali. No i skrzywdziły je też rzeczywiście niedostatki w niektórych na przykład silnikach, tak jak w 4-cylindrowym dieslu. Tak, no ale nie oszukujmy się. Dzisiaj, zobacz, kurna, tyle jeździmy, dzisiaj przejechaliśmy, kurde, papież, przejechaliśmy dzisiaj z 50 km i nie zapaliła się tutaj ani jedna kontrolka. Nie zgasł ani jeden ekran. No, Czyli to jest można? 50 km. Można? Można? Można. A wiesz, co jest w nim naprawdę najfajniejsze? Że ten samochód ciągle wygląda jak nowy. Nie wiesz, czy on ma 7 lat, czy ma 7 miesięcy, czy 7 dni, bo on tak dobrze wygląda. Jak masz 7-letnie BMW serii 3, czy nawet 7-letnie BMW X3, to wszyscy widzą, że ono jest stare, bo jest poprzedniej generacji. A to auto po pierwsze przez to, że jest mniej popularne, nie tak powszechne, a po drugie przez to, że zostało tak zaprojektowane i tak wygląda, sprawia ciągle wrażenie bardzo świeżego i sąsiad może pomyśleć, że nówkę sztukę kupujesz z salonu, a nie coś używanego.